Na tym stole nie kroili zwłok. Na tym stole je tylko myli. Ale tak czy inaczej tu martwe ciało leżało. Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy opuszczony Instytut Anatomii. W Berlinie. Znajduje się pod Berlinem, pomieszczenie jest naprawdę duże, a musimy się śpieszyć, więc chodźmy i nie przedłużajmy. Słuchajcie, obiekt jest naprawdę ogromny i co ciekawe, że jeszcze ma aule wykładowe. Jeszcze co najlepsze jest w piwnicach, lodówki na ciała. Lodówki na ciała, jak to zabrzmiało. Ale samo wejście i od razu mam jeszcze jakieś plakaty i tak dalej. Ej, patrzcie, Niczym co Kung Fu Panda. Patrzcie co tutaj jest. Tutaj gdzie ja stoję po środku było takie łóżko, a tutaj dookoła chodzili sobie studenci i nie mogli oglądać jak profesor na żywo kroi innego człowieka, ponieważ to była taka, że tak powiem, żywa sala wykładowa, a jeszcze u góry macie oświetlenie, tylko że stołu już nie ma. Ale obiekt jest na tyle wielki, że słuchajcie, chodźmy dalej, tym bardziej, że nasi niemieccy koledzy eksploratorzy też tutaj zbijają, więc będziemy mieć kolegów na jednej z naszych wypraw. To jest taka winda jak w szpitalach, że możesz właśnie z wózkiem... mieścił wózek. Ale zobacz, podejdź sobie bliżej do niej i zobacz jaka jest długa. No właśnie o to mi chodzi, że można było z łóżkiem i parę osób, żeby było. Zobaczymy co jest dalej. Sale wykładowe, raczej wykładowe. To ty idź Konrad tu, a ja pójdę prosto, dobra? Zobaczcie. Tutaj można powiedzieć jakby wyglądają te gabinety. Wszystko jest w takim surowym wykończeniu, można powiedzieć. Zobaczcie, cegły, jakieś lastryko, kafelki. Ale swoją drogą zauważyłeś fenomen, tak jak w porównaniu, jak się w Polsce eksploruje miejsca jak w Niemczech. Jasne, te budynki są zniszczone, są powybijane szyby, są w graffiti, ale sprzętu nikt nie rusza. Zgadza się, to tutaj jest po prostu dużo więcej niż u nas. Tutaj prawdopodobnie mogli, na przykład, bo to Instytut Anatomii, tak, więc organy sobie preparować studenci, zresztą macie wszystkie gniazdka dookoła powyciągane. Tutaj był zlew i nawet takie drzwi dość pancerne. O, jeszcze szafki u góry. I zobacz, że to jest zrobione z takiego materiału, że bardzo łatwo coś z tego jest zmyć. Poza tym jak przelecisz jakąś szmatą z z tego co czytaliśmy, dzieła anatomii dzielą się na kilka poddziałów, że jest właśnie ta duża stół do krojenia, tak jak mówił, ale są też poszczególne działy, które zajmują się poszczególnymi organami, jak wyglądają. Jeszcze kojarzyły właśnie anatomia z tym, że jest człowiek, kroimy, a tutaj jeszcze jest właśnie mikroanatomia, możemy jeszcze właśnie komórki, mikroskopy patrzeć się naprawdę w dużym powiększeniu, dlatego no, anatomia to nie jeden działa. A kilka. Pamiętacie, że jak go zamykali w 2005 roku, to nie zabrali komór podciśnieniowych, ponieważ były robione na wymiar. I to są te komory. No Zobacz, widzisz? mamy, no. No zobacz tutaj poza. Spróbuj to otworzyć, to takie drewniane. Może tam filtr, tam jest filtr chyba, wiesz? No. Tam jest filtr, dokładnie. Tutaj była ta komora podciśnieniowa. Idziemy oglądać dalej? No trzeba. Kolejna sala z gablotą, trzeba uważać na szkło, które jest na ziemi, bo jest go naprawdę dużo. Z okien i nie tylko, bo jak widzicie tutaj, wiesz co to mi przypomina? Jak tutaj by było jeszcze szkło, takie rękawice to się wsadza, tutaj na przykład jakieś choroby zakaźne, że tutaj sobie właśnie ten medyk tam pracuje, nie dotyka, nie mając z tym żadnej Albo styczności. taka komora do piaskowania. Albo nawet wystawiony kawałek, nie wiem, ręki czy czegoś, co jest, żeby pokazać jak mięśnie działają. O, tam jest sala wykładowa. Ale poczekaj. I tutaj kolejne takie pomieszczenie. To samo to tam, tylko że tutaj masz... Ale to już tak bardziej w starym stylu, drewniane i tak dalej. A wyobrażacie sobie tutaj jak właśnie stoją studenci, tutaj człowiek, który nie żyje, jakiś wykładowca, profesor. A jeszcze wyobraźcie sobie 20-parolatka, który myśli o dziewczynach, imprezach, jest majówka, słoneczko, a tutaj właśnie pan profesor kroi wątrobę. Wyjmuje wątrobę z człowieka. Ale oni tu wszyscy stali, widzicie, że tutaj nie było tych? No tak, W ogóle się... no wiesz, na stojąco masz lepszy przekrój tego, co tutaj się dzieje, bo zobacz... Przekrój. Ale zobaczcie, jakie to oświetlenie jeszcze... No. To LEDowe chyba było. Nie, LEDowe. Zresztą
Wiecie, ten obiekt jest zamknięty tylko 13 lat, to jest, było bardzo nowoczesne, nawet jak na nasze standardy. Zobacz, dobrze mi się wydawało. To są otwory jakby na ręce, to się zasuwało i tam się pracowało z jakimś bardzo takim, jak to się mówi, zakaźnym, delikatnym, może niekoniecznie zakaźnym, ale obiektem, który jest na przykład uczulony, który może mieć problem na przykład w styczności z powietrzem, przez co na przykład mogło być ta komora pod jakąś dekompresją i mogło tam to się leżeć. Wsadzisz tam ręce? Jest nawet ostrzeżenie. I Łukasz też stał się profesor. Uważaj, bo ci uwali te ręce. A, bo tu się... No tak, bo to ci mówię, tutaj zamykasz, to miałeś takie rękawice i tutaj działałeś na tych łatwopalnych płynach. Tam coś stało i ty właśnie to mogło wydzielać jakieś opary, które do ciebie nie leciały, bo tam z tyłu masz wywietrzniki, które na przykład to wyciągały gdzieś na zewnątrz. Prąd Schiebergeschlossen halt. I dzięki czemuś takiemu mogłeś właśnie pracować z takimi materiałami, którymi w normalnym pomieszczeniu byś nie mógł pracować. W tym momencie właśnie stoję w miejscu, gdzie kiedyś tutaj profesor kroił w salach badawczych martwe ciało. I może to głupio zabrzmi, ale chciałem być w tym miejscu i je zobaczyć. Dobra, ale teraz jedna z ciekawszych rzeczy, czyli właśnie sala wykładowa. Tu. Pułapka. Sypie się. To jest sala wykładowa tutaj? No. Uważaj. Będzie to na głowę nie spadło. To jest tynk tylko. O kurde. Ale tutaj jeszcze pewnie albo stare odczynniki, albo jakieś gabloty Na tych półeczkach. z wybitnymi studentami, wykładowcami i tak Tam dalej. masz godło szkoły na końcu. Nie no, ten ptak taki się śmieje narysowany na ścianie. Ty, patrz na to. Ale mega, co? Zapraszam spóźnialskich na miejsca. Przepraszam panie profesorze, korki były. Czy też chłopcy wiecie, z czego dzisiaj będzie wykład? Profesorze, przepraszam, czy mogę włączyć rzutnik? Tak, proszę wyłączyć. Jesteś i tak już spóźniony i szybko rozpocznij swoją prezentację. Panie profesorze, bo jest problem, bo mój laptop nie działa. Nie mam takiego kabla, bo ja mam tego z jabłuszkiem. Ale swoją drogą dla osób, które oglądały naszego live'a, jak były wykłady z Urbexu, no to mamy już miejsce, gdzie je robić. Mamy miejsce na wykłady urbexowe. Do takiej szkoły to byście chcieli chodzić, co? Do takiej urbexowej szkoły. Nawet by nie trzeba było ściągać, bo wszystko byście mieli na YouTubie. Wszystkiego się uczysz w praktyce. Ale zobacz, no siedzimy w miejscu, które... Ile? 10-15 lat temu? 13 lat temu? Normalnie się tu odbywały zajęcia. Dziwne. Znaczy dziwne. To co, podróżujemy w dalszą część czeluści Instytutu Anatomii? Poznajemy organizm od środka coraz bardziej. Teraz poznaliśmy mózg, sala wykładowa. Ludzie zaczęli się, przecież uczyli się tego, co w przyszłości będą robić w praktyce. Ale paliło się tego śmierci. No. Niby wiesz, niby wszystko pomazane, poniszczone, aczkolwiek i tak ja z właśnie, tego czerpię przyjemność. no właśnie dla mnie to jest fenomen, że u nas jest wszystko zniszczone, ale w inny sposób zniszczenia. U nas się niszczy, żeby kraść, a tutaj się niszczy... Żeby niszczyć. Dokładnie. I właśnie pytanie, co jest gorsze. Widzisz, co jest po środku? To jest studnia? Wejście do bunkra? To wygląda jak grzybek od bunkra. No. Patrz, czekaj, zobaczę to na lustrzance. U nas w Polsce takie grzybki to są wejścia do schronów. A nie wiem, czy tam drabiny nawet nie ma. No to nawet jak czytaliśmy przed wyjazdem, to ludzie pisali, że to jest praktycznie meka eksploracyjna w Berlinie. Co jest? No i zasypany jakiś odpływ, no coś takiego, nie wiem jakby to... Studnia to nie jest. Rura wentylacyjna? Bardziej coś takiego. Ale tam jest przejście dalej. No jest, tylko że to jest zasypane przecież. Słyszałeś? Takie To oni chyba, to No. nie? No to oni jeszcze tam po drugiej stronie są inni, wiesz? Jeszcze inni są? A swoją Dobra, drogą, to chodźcie na górę, co? trochę zniesmaczeni jesteśmy, bo ta ekipa niemiecka, którą spotkaliśmy, chodzi z kombinerkami i przestajemy się dziwić, że to wszystko jest zniszczone tutaj. No.
razu wieje chłodem, co? Tak, ale zobacz, że widać, że jesteśmy niżej, bo jest... Aha. Popatrz, to jest butla od tego. Ej, tu jest ten stół. Ej, porównanie do tego stołu w Legnicy, a to jest wow. Ale na tym stole nie kroili zwłok. Na tym stole je tylko myli. Ale tak czy inaczej, tu martwe ciało leżało. No i na pewno leżało. A za tobą widzisz co jest? Lodówki? Lodówki. Tak. Tylko, że te lodówki są takie, że ciało leżało bokiem. Znaczy tak jakby wzdłuż. Swoją drogą widzicie, że tu jeszcze rękawiczki są jednorazowe. Ale to ktoś... Tylko nie wiem, czy to graficiarze, czy... Bo wiesz o co mi chodzi? Normalnie jak są zwłoki, jak się chowa zwłoki w lodówkę, to tak w ten sposób, co nie? A tutaj otwiera się to tak, czyli jest jakby ktoś leżał tak bokiem, co nie? Ej, możemy śmiechem, żartem, ale to wrażenie piorunujące robi. No bo samo to, że tutaj przecież leżały ludzkie zwłoki. Zawsze mnie to... Ale jest z nierdzewki stół zrobiony. No. Widzicie, stół jest zrobiony z nierdzewki, czyli nie ma opcji. A zresztą on był ruchomy, patrz, pod spodem jest jakiś mechanizm. No na pewno Widzisz? No, Ale w sensie można było lodowe, to czy to podnieść. były- Wydaje mi Nie, się, że tak. można było podnieść, wiesz? Podnieść albo przechylać. Zobacz, no co jest na ścianie napisane. No trochę adekwatnie do tego miejsca. Powiem ci, żebyśmy się kurczę w dwóch zmieścili w tą lodówkę. No, nawet w trzech, ale nie chciałbym kupować, wiesz? To ja nie chcę creepy klimatu włączyć, że są 3 miejsca akurat. Aha. To chodźmy dalej. To jeszcze tu jest jakaś butla kompozytowa, prawdopodobnie do tych elementów, które chłodziły te lodówki zwłokami. Tu jeszcze macie jakieś urządzenie. Wygląda to jakby było jakieś obrotowe, nie wiem. Dziwne, ale idę szukać chłopaków. Za ścianą właśnie jest ta sala do mycia zwłok. Wow. Tylko tak. Wiesz co, tutaj to bardziej na organy albo na jakieś No. płyny. Ale tutaj zobacz. No tutaj już były normalne zwłoki. To już typowo właśnie nawet jak się ogląda jakieś filmy czy coś, że otwiera szafkę, wyciąga stół, a tam zwłoki. Przerażające, nie powiem. O, jakaś kukła powieszona wisi. Widzieliście tą powieszoną kukłę? No. Wow. Widzisz? Widziałeś powieszoną kukłę? Najlepsze jest to, że tu byliśmy, nie zwróciliśmy uwagi. No to jest kukła, no ma oczka. Jak otworzyłem drzwi, to wisiała na wprost. No trochę straszne. Troszkę tak. Chłodem powiało. Trzeba pamiętać, że instytut ten znajdował się tak naprawdę jeszcze po niemieckiej stronie wpływu, czyli po stronie RFN-u. W tamtych czasach to się dzieliło, kiedy otwierali ten instytut właśnie na NRD i RFN. Układ Warszawski, między innymi, w którym my byliśmy, to było NRD oraz RFN, czyli tak naprawdę Amerykanie, no i prawilne Niemcy. Matko i córko. Ale słuchaj, tym większy... I teraz pytanie, większy podziw dla lekarzy, czy większy podziw dla ludzi, którzy oddają swoje ciała dla celów naukowych? Powiem Ci szczerze, że ja po prostu nie mógłbym tak pracować. Ale- Gdybym miał tutaj wysunąć człowieka stąd, ja nie jestem sobie po prostu w stanie tego wyobrazić. Tak, ale wiesz o co mi chodzi. Teraz, wiesz, 7 lat musisz się uczyć i tak dalej, żeby być byle jakim lekarzem, byle jakiej specjalizacji, musisz przejść przez anatomię, czyli musisz pracować na tych martwych ciałach. No, trzeba mieć mocną psychikę. No, są ludzie, którzy się właśnie tego nie bawiają, a tym się fascynują, można tak powiedzieć. Także szanujcie lekarzy. Szacunek. A mnie nurtuje w tym miejscu pytanie, czy kiedykolwiek w ogóle to miejsce było wypełnione zwłokami po brzegi.
Czy był taki moment, że te wszystkie lodówki były pełne, a tam robią mi klimat jak w horrorze, a potem będzie płacz, że nie mają baterii w latarkach, a ja nic nie widzę, bo mi świeci w oczy. Wow. Właśnie to wygląda jak wodopój, jakby jakiś poncz na weselu czy coś takiego. Zobacz, Konrad, jesteśmy w umywalni, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8. 5 razy 8. 5 razy 8, 40. 40, też Ile tak się... strzelam. Ale zobacz, ile tu się mogło studentów teraz kąpać. Jak Może ptaszki. nie tyle co kąpać, co przemywać chyba dłonie, co? Nie, no mi się wydaje, że wiesz, jak oni wrzucili po takiej sekcji cali ubabrani, chociaż w sumie nie, jak się robi tutaj sekcję, to nie ma krwi chyba, to nie? No raczej nie, to wtedy spuszczane. jest, no, to jest wtedy kronioni bardziej, wiesz, mogli sobie ręce myć Ręce i tak myć, dalej. nie? Ale nie myli się tak jak... Ja sobie wyobrażam, że się będą myli, wiesz, w takiej umywalce. No mi się wydawało, że to będą prysznice w ogóle, Tak, czy coś takiego, a oni po prostu tutaj się przemywali, można powiedzieć. Podmywali się. Tak, a tutaj jeszcze jest papier z krwią, jak widzicie. Super. I tutaj kończy się nasza wyprawa po Instytucie Anatomii. Profesor obiecał nam ocenę bardzo dobrą za dzisiejsze wykłady. Więc jeżeli doceniacie naszą pracę, to zasubskrybujcie nasz kanał, zobaczcie jeden z ostatnich odcinków, zawitajcie na Instagramie i na fejsie, no i co panowie? Do zobaczenia na następnej wyprawie! Cześć!